dotarliśmy na miejsce, jest to ołtarz ojczyzny. Naprawdę bardzo ładne miejsce. Ogromne kolumny i posągi. Tutaj moja żona pozuje. Tak wygląda dookoła. Tu mamy jakieś kaplice. Już mają jakieś budowy w tle. Okej. Wejdźmy sobie trochę wyżej. A few moments later. Okej, udało nam się dotrzeć do Watykanu. Spójrzcie, ile jest tam ludzi. Idziemy zobaczyć najpierw plac Świętego Piotra i spróbujemy wejść do bazyliki. Podobno można wjechać na górę. Więc zobaczymy. Jesteśmy już na placu Świętego Piotra. Niestety nie zrobiłem rezerwacji, żeby wejść do bazyliki Świętego Piotra, więc musimy gdzieś tu się ustawić w kolejce. Może to trochę potrwać, bo kolejka jest bardzo długa. No, chciałbym wjechać na górę, na kopułę, żeby zobaczyć widoki. Zobaczmy. Jednak udało mi się kupić bilety online na szybko. Wcześniej jacyś naganiacze nam próbowali sprzedać bilety za 25 euro za osobę, które lepiej po prostu samemu kupić online i się nie dać naciągnąć. Ta kolejka jest dużo krótsza, więc myślę, że niedługo wejdziemy. W końcu udało się przejść przez security check. Po 40 minutach możemy iść dalej. How are you feeling? You excited? Excited. Okay, let's go. This is the way. Wczoraj słyszałem, że było bardzo dużo ludzi, bo była środa i papież miał audiencję. No. Tutaj widzę, że jest kolejka, by wjechać na kopułę. Okej, no idziemy się ustawić do kolejki. Tutaj jest sklep z pamiątkami. O, niesamowite są te rzeźby i zdobienia na suficie. Moje trochę. Właśnie na te detale. Tutaj niesamowite. A few moments later. Jesteśmy teraz na górze kopuły. Wjechaliśmy windą. 15 euro za jeden bilet. Zależy nam na czasie, bo niedługo musimy iść do muzeów watykańskich. Już zarezerwowałem bilet online. Tak to wygląda na dole. Przepiękny widok. No, jestem ciekaw, czy da się wejść jeszcze wyżej. Zaraz zobaczymy. Bardzo dużo mozaik. Cała ściana jest w sumie w mozaikach. Tutaj są drzwi. O! Czy można wejść wyżej? A to jest pytanie. Yes, there is. Higher. Okej, idziemy na samą górę teraz. Takimi wąskimi schodkami. Udało się, wszedłem na górę. Schodki na końcu są bardzo wąskie. Winda się poddała. Where's an electric sidewalk when you need one? Za ciężko jej było wejść. Postanowiłem wejść sam. Nie chciałem tego odpuścić.
Tak się prezentują widoki z góry. Jest. Pójdziemy z jednej strony. O, tutaj widzimy plac Świętego Piotra. A few moments later. Udało się znaleźć windę i schodzimy teraz na dół kaplicy. I zobaczymy, co jeszcze ma do zaoferowania. Let's go! Jesteśmy teraz w środku słynnych Muzeum Watykańskich. To jest tutaj Łódź Piotra. Udało nam się przejść w miarę szybko. Okej. Chodźmy dalej. Guys, main ke Roma tuh berasa nggak lengkap banget kalau belum mampir ke sini. Museum Vatikan. Asli, baru masuk aja aura megahnya udah berasa banget. Lorongnya panjang dan isinya karya seni sejarah semua. Lihat deh rincian lukisannya, aksen emasnya. Tuh dapat banget. Biasa cuma lihat di buku atau di internet. Sekarang bisa ngeliat langsung dari jarak sedekat ini. Jujur ya, keliling di sini tuh PR banget buat kaki. Pegel asli, tapi demi visual secakap ini sih, beneran worth it banget. Kalau kalian kesini, kira-kira kuat keliling berapa jam? Tulis di kolom komen ya. Nah, pas masuk ruangan yang ini, sumpah, gue cuma bisa melongo. Seisi ruangan full dipenuhi lukisan dinding, dari atas sampai di bawah. Gak kebayang berapa lama para seniman zaman dahulu bikin karya sedetail ini ya. Tiap lukisan di tembok ini punya alur ceritanya sendiri. Beneran berasa lagi baca buku sejarah raksasa, tapi versi 3D dan super estetik. Tahu nggak sih, dulu tempat ini tuh super eksklusif. Cuma raja sama orang VIP aja yang boleh masuk. Nah, baru abad ke-18, tempat ini dibikin terbuka buat umum. Bahkan katanya museum ini punya koleksi sampai 70.000 barang. Tapi yang dipajang cuma 20 ribuan, sisanya tersimpan rapi di gudang bawah tanah mereka. Bayangin betapa banyaknya. Pokoknya kalau kalian ke Roma wajib kesini. Okej, jesteśmy już na odpowiednim peronie. Było opóźnienie, ritardo, 10 minut, Roma, 3 momenty. ale czekamy. Chyba będzie jechać takim ekspresowym pociągiem. Flights and some intercity trains will Okay. include changes and cancellations. Trains O, nasz pociąg nadjeżdżał. Teraz będziemy musieli znaleźć nasze miejsca. Okej, znaleźliśmy nasz wagon premium. Teraz musimy znaleźć odpowiednie miejsce. DNC. 17. Yeah, DNC. The, Here. okay, let's see. Vai, Here. vai. Dostaliśmy mały poczęstunek. Takie mały snack. Tutaj chusteczka, batonik i woda. Tak się prezentują widoki za oknem. Często wjeżdżamy w jakieś tunele. Ale ładne wzgórza widać. Like a wildfire. Jesteśmy teraz w Florencji. Został jeszcze kawałek drogi do Wenecji. Okej, dojeżdżamy już do stacji Venice.
Wenecja Mestra. Okej, jesteśmy. On board our train. We advise you careful while getting off the train. Dotarliśmy już do hotelu, jest zaraz naprzeciwko stacji. Hotel Best Western. Okej. Idziemy zrobić check-in. Best Western Plus. Okej. I już sajaku. Segera Steam juga sih. Okay. This is our room now. Wow. Nice TV. The view is no. Wow. Wow. The shower really nice. Like that. Yeah, this is what I just did. That is toilet. Really nice. Wow, the shower really fancy. Hotelnya ini ada gym, di mana kita bisa gym bareng di sini. Nanti besok pagi kami rencana untuk gym bareng di tempat ini. Sebastian lagi gym dan aku akan cardio di sini karena aku suka cardio, lari. Ya. Sini ada juga ini. Ya, ada banyak. Zdecydowaliśmy pójść na hotpot. Był blisko naszego hotelu. Czekamy, aż przyniosą nam składniki i zobaczymy, jak to się robi. To jest nasz pierwszy raz, więc nowe doświadczenie. Chcieliśmy spróbować coś innego niż pizza i pasta cały czas. Okay, czekamy. A few moments later. O, dostaliśmy już zupkę. Teraz chyba czekamy na resztę składników. We wait. Yeah, they will give the beef and we put in here. Mamy już składniki do naszego hotpota. Tutaj mamy kapustę, 3 rodzaje grzybów, wołowina, taki makaron i rybne ciastka. Okej, Winda teraz będzie wrzucać składniki. You put in both soups or only one? Or... Oh. Halo teman-teman, pagi ini kita akan breakfast. Ayo masuk, let's go. A few moments later. Guys, akhirnya kita naik gondola di Venesia. Ini salah satu bucket list yang akhirnya kesampaian. View-nya sangat keren banget.
Kanan kiri penuh bangunan klasik yang cantik, rasanya tenang banget cuma duduk sambil menikmati suasana. Sekarang aku jadi paham kenapa banyak orang yang bilang Venesia itu salah satu kota paling romantis di dunia. Pokoknya kalau kesini wajib banget cobain naik gondola minimal sekali, walaupun harganya ya lumayan pricey. Selama perjalanan kita bisa menikmati kota dari sudut pandang yang berbeda, lewati bawah jembatan, melihat rumah-rumah khas Venesia dari dekat. Oke, kita lanjut menikmati pemandangannya dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan perjalanan seru kami berikutnya. Już prawie jesteśmy w restauracji Del Moro. Jest to dosyć popularna restauracja. Ma 17 000 opinii na Google Maps. Kolejka jest dosyć długa. Byliśmy około 20 minut. Zaraz zobaczymy, czy było warto. Tu możemy zobaczyć, jak wychodzi makaron z maszyny. Jest robiony na miejscu. Teraz poszliśmy, żeby zobaczyć tą atrakcję. Schody takie zakręcone, które się nazywają. Teraz przyszliśmy, żeby zobaczyć jedną z atrakcji. Scala Contarini del Bovolo. Takie oto zakręcone schody. Okej. Wejdźmy sobie. No, trzeba kupić gdzieś bilet. O, here is ticket office. No, jestem prawie na samej górze. Taki mamy widok. Tak się prezentuje widok z samej góry. Z tyłu widać Bazylikę Świętego Marka. Z drugiej strony też jest widoczna jakaś bazylika. Całkiem ładny widok. A schodzimy na dół. Po drodze mamy jeszcze taką galerię sztuki. Dzisiaj jest nasz drugi dzień w Wenecji. Teraz znajdujemy się koło Pałacu Bożów i Bazyliki Świętego Marka. Idziemy sobie zjeść lunch. Jakąś pastę. Strasznie dużo tu ludzi. Dostaliśmy się tutaj Vaporetto, czyli tymi łódkami, które służą tu jako transport miejski. Wow. Tutaj mam bilety kupione online. Więc nie będziemy musieli czekać w kolejce w razie czego. Ale nie widzę jakichś dużych kolejek. Chyba. Tak to wygląda ten cały plac. Okej. Najpierw pójdziemy coś zjeść. Okej, już prawie czas, żeby wejść do bazyliki. Więc szukamy, gdzie jest kolejka dla ludzi z biletem. Chyba gdzieś po lewej czytałem. No, zobaczymy. Kupiłem bilet, żeby nie musieć tak długo czekać w kolejce. Bo tam jest jakieś specjalne wejście. Zobaczmy. Zaraz mamy zamiar wracać do hotelu, ale jeszcze tutaj się zatrzymamy na chwilę koło Pałacu Bożów, bo jest tutaj jedno z ciekawych miejsc. Most Westchnień. Jest tu bardzo dużo ludzi. No, każdy chce zrobić sobie tutaj zdjęcie. Tutaj mamy ten słynny most. Historia była taka, że byli tu więźniowie, którzy wypatrywali swoich ukochanych. Właśnie
Dlatego nazywa się ten most mostem West Hill. Następny dzień zaczynamy w supermarkecie. Mamy część ze słodyczami. I też są pizze, takie na kawałki. Bye. Jakieś muffinki czy coś w tym stylu. Ciasteczka. Tu mamy orzechy, owoce. Jest coś podobnie. Tak się prezentują nasze zakupy. Taki mamy deserek, ciasteczka, banany. Tu jakieś pączki, powiedzmy. Dwa soki. Ser parmigiano reggiano. Takie bułeczki, truskawki. To nie wiem jak to się nazywa, ale kolejne jakieś słodkości. Za całość zapłaciliśmy prawie 39 euro. Najdroższy był z tego ser oczywiście. Dotarliśmy już na tą słynną wyspę Burano, gdzie jest dużo kolorowych domków. Teraz poszukamy coś do zjedzenia. Jesteśmy trochę głodni. Podróż tym Vaporetto trwała dosyć długo, bo myślę, że około godziny. Jesteśmy teraz na wyspie Torcello i wchodzimy na wieżę Bazyliki Santa Maria. Wejście kosztowało 8 euro. Mieliśmy pełne bilety wcześniej na Bazylikę Świętego Marka. Dzięki czemu mieliśmy zniżkę. Czeka nas trochę wspinaczki po tych schodach. Przydałaby się winda. Okej. A few moments later. Udało już nam się wejść na górę. Tak wygląda Święta Bazylika. Tutaj mamy widok na lagunę. Nie było łatwo tutaj wejść. Bardzo dużo schodów. Takie widoczki. Na tą wyspę Torcelli. I tutaj mamy dzwony. Z tej wieży można zobaczyć kolorową wyspę Burano. Tutaj. Wieża ta służyła też jako latarnia, bo punkt obserwacyjny. Czytałem, że można z niej zobaczyć też Wenecję, ale dzisiaj jest słaba widoczność. Myślę, że tam daleko właśnie jest Wenecja. Dzisiaj zaczynamy na systemie Wenecji. Nie mamy żadnego planu, po prostu chcemy sobie pospacerować na spokojnie i tyle. Teraz płyniemy do słynnej biblioteki Library Aqua, coś takiego. Pogoda nie jest zbyt dobra dzisiaj, zimno i nie ma słońca.
Dzisiaj nasz ostatni dzień w Wenecji. Za chwilę odjeżdża nasz pociąg do Bolonii. I tam będziemy mieli chwilę czasu, bo dopiero o 13 mamy lot, więc spróbujemy pozwiedzać i coś zjeść. Okay. Dzisiaj mamy ładny wschód słońca. Takie pomarańczowo-różowe niebo. Jesteśmy już w Bolonii. Najpierw chcę odłożyć walizkę w jakiejś przechowalni. Mamy jeszcze 2 godziny, żeby sobie pozwiedzać. Nie chcę ciągać za sobą walizki. Pochodziliśmy trochę tutaj po tej Bolonii, zjedliśmy pizzę i kierujemy się na lotnisko. To jest taki mały punkt widokowy, który jest jak mała Wenecja. Okej. Lecimy teraz w stronę dworca kolejowego i stamtąd weźmiemy kolejkę do lotniska. Ulice Bolonii są nawet klimatyczne, tylko bardzo dużo graffiti. Ale może kiedyś odwiedzimy to miasto na dłużej.